Witam ponownie na moim kanale. Postanowiłem, że pojadę czymś, co na pewno nie powinno mi przysporzyć jakiegoś większego problemu. Ostatnio miałem pasmo porażek, pędowinok, jakieś tam błędy mi wyskoczyły. Działo się to przy przejęciu składu od bota. Spróbuję teraz na stacji przechwycić. Teraz auto wyłączymy. Obejrzyjmy sobie nasz skład. Piękny skład. Maszynista. Pozycji na luzaka. Wchodzimy do kabiny. Literka. Backspace. Sygnał dźwiękowy. I jedziemy. I na stawni miałem jakąś tam wpadkę i ostatnio przejęcie Pendolino okazało się klapą, a teraz zaraz bym miał kolejną klapę. Sygnalizator bym przejechał, ale powoli sobie dojeżdżamy. Do sygnalizatora. Dwieście metrów. Najbliższe miejsce zatrzymania. Możemy obejrzeć dane techniczne, jakie tu mamy. Naszego składu 127 ton, 64 metry długości. Przed sobą widzę, że mam światło. W sensie tutaj w tej pomocy. Po prawej strony czerwone, a tam chyba sygnalizator wskazuje co innego. Zaraz jak podjedziemy. Nie, jednak nasze światło będzie czerwone. Z prędkością 7 km na godzinę. Teraz jak wyhamować? Jeżeli ktoś przymierza się do kupna gry i chce się nauczyć, to po prostu na klawiaturze numerycznej w układzie kalkulatora naciskamy trójkę i skład powinien wyhamować. Chciałem pojeździć, jeszcze szybką trasę zrobić, ale widzę, że będzie sygnalizator. ET22 akurat z beczkami jedzie. Przepuszczali może jakieś pilne cysterny. Postoimy. Maszynista. I pociąg do Gliwic. EN 5712 1219. Te beczki ja przynajmniej pierwszy raz widzę. Prawdopodobnie są jakieś już z wersji po aktualizacji. Wcześniej nie pamiętam takich beczek. 9 możemy
trochę zluzować hamulec, no i czekamy. Będzie się staczać. Dobrze, czekamy cierpliwie. No, przyjrzyjmy się naszemu. Czy ma jakieś tu tylko numer boczny? Dla niepalących. Dyżurny ruchu Katowice i dyżurny ruchu Łazy. A my zbliżamy się. O, coś jedzie. A my zbliżamy się do Sosnowca Głównego i czekamy cierpliwie. Coś ten serwer, wszystkie te moje ostatnie wypadki właśnie na PL3, w trybie multiplayer. No twardo czerwony sygnalizator dla nas. Ale już widzimy, że coś jedzie. Być może zwolni się dla nas. Stosunkowo krótki skład mamy. No tutaj panorama. Piszcie w komentarzach, czy znacie te okolice. Szczególnie interesuje mnie stopień odtworzenia twórców. O, tu widzimy jakiś, prawda, jakby tor nieczynny już. Jakieś krzaki przez tor. Już porosły. No i cóż jeszcze przejdzie przed nami? Na pewno tam jest Sosnowiec Główny, no jest sztuczna inteligencja. Być może trzeba radiem się zwrócić. Ciach. A być może powinniśmy podjechać bliżej. Brzydko na hamulcu, ale to tylko gra. No, nie ma nawet kogo pytać, bo widzimy tutaj Sosnowiec Główny. AI. Katowice Zawodzie. Zresztą taka sama sytuacja. No, popatrzmy z góry. O, kolejny. Cóż to za priorytet mamy? Ktoś przejeżdża? Masz... No nie ma nikogo w sąsiedztwie bezpośrednim. Wszystko to są
Składy prowadzone wszystkie są przez sztuczną inteligencję. Oj, bardzo uczęszczany ten Sosnowiec. Dostać się na niego, na stację, to graniczy z cudem. Czyli my teraz za Będzinem tuż dostaliśmy czerwony sygnalizator i czekamy. Z zewnątrz nie widać, żeby wejdźmy do kabiny. O, popatrzmy. O, musimy wstać najpierw. Przejdźmy po naszym składzie. Jest dość dobrze zrobiony. Bardzo mi się podoba. No chyba lepiej nawet niż ET22. Tam wszystkie kabiny w tych wszystkich lokomotywach. O, dostaliśmy w końcu. Skończę myśl. Wszystkie kabiny są te same. Mimo malowań zewnętrznych różnych. A tutaj składy fajnie dopracowane. No nie ma co się rozpędzać. Widzimy. Kolejny sygnalizator znowu nas przytrzymał? Nie. Otóż niby VMAX mamy, ale żółte światło. No typowym podmiejskim pociągiem jedziemy. No ale jestem pełen podziwu w porównaniu z tymi innymi składami, jak on przyspiesza. No chyba nawet lepiej niż Elf, powiem szczerze. Przynajmniej tak tu w tej grze to wygląda. No, jak na tamte czasy, to no na pewno był to jakiś tam przeskok. To tylko trochę głośne te składy były. Ale ogólnie przez wiele lat to takie składy nas woziły. No, 900 metrów. Czyli jeszcze przed stacją nas złapali na czerwonym świetle. O, przed nami jakaś wieża ciśni. Gdzieś chyba w Sosnowcu, przed Sosnowcem. No, opłacało się powoli jechać. Możemy tą 40 się toczyć do Sosnowca. Znaczy za 200 metrów będzie 40. I chyba nie ma sensu. Oj, migają nam światłami, to żółte, to czerwone, to żółte, to czerwone. Światła migają na semaforach jak lampki na choince. No ale chyba w końcu szczęśliwie pokrywa się ten sygnalizator ze stacją w Sosnowcu. Szczęśliwie dojedziemy do Sosnowca. No jakoś na tym serwerze PL3 troszkę przerywa mi.
A czy takie zamraża się ekran? Nie wiem, czy to kwestia internetu, czy po prostu samego serwera. No dawno nie jechałem tym potocznie nazywanym kibelkiem. Bardzo lubię ten skład. No i też wolę mimo wszystko tutaj poruszać się po aglomeracji śląskiej niż w tej aglomeracji warszawskiej. Jakieś tutaj jest bardziej takie te miasta, że tak powiem, różnobarwne. A może po prostu już te warszawskie stacje za bardzo też objeździłem. No i teraz ciekawostka, Sosnowiec. No myślałem, że ciekawostka, ale nie. Myślałem, że wprowadzili nas na tor bez peronu. Ale nie ma tak źle. I hamujemy. Peron po lewej stronie, czyli literka I. No 22 minuty się zrobiło opóźnienie. Sosnowiec. Dobrze, wsiadamy. Backspace. Literka O, zamykamy drzwi. No ale w Sosnowcu ponownie nas... A i tu zluzować hamulec trzeba 9 na klawiaturze numerycznej. I powoli sobie dojeżdżamy do sygnalizatora 100 metrów. Czekamy, aż jakiś dyżurny ruchu zlituje się nad nami i da nam sygnalizację umożliwiającą jazdę. No i tak się stało, ale niestety żółte światło oznacza, że na następnym sygnalizatorze znowu mamy czerwone. O, tak jest, za 800 metrów czerwony. No jak lampki na choince, taką mamy choinkę z czerwonymi i żółtymi na przemian lampkami. W tej chwili VMAX, żółte światło. To rozpędźmy się do tej 40. Żebyśmy... O, wreszcie. No. Chyba w tej chwili wjechaliśmy na właściwy tor i za jakieś 400 metrów będziemy mogli już z prędkością maksymalną. Następnie mamy przejechać przez Sosnowiec Główny, jakiś tam posterunek R52, ale to już w zasadzie jest bardzo blisko do tego. Widzimy ikonki tutaj na rozkładzie jazdy, taki komputer tam malowany. Oznaczają one, że
Może na tych wszystkich nastawniach, w tych miejscach no nie siedzi fizycznie osoba, tylko no, sztuczna inteligencja zawiaduje tym. No, w tej chwili 100 możemy troszkę nacieszyć się szybszą jazdą. W sensie możemy 100 jechać, ale tu teoretycznie chyba był znak jazdy bezprądowej przed chwilą. Katowice, Szopienice Południowe, najbliższe miejsce zatrzymania. Półtorej kilometra. No, 90 też za jakiś czas będzie. Możemy powoli już moc, zadajnik mocy dać w pozycję 0. I powoli rozpocząć procedurę hamowania. Widzimy hamulec EP na 19% w tej chwili, ale jeszcze mamy 500 metrów. 400 metrów. No, możemy troszkę zwiększyć. O, spokojnie, już możemy się zatrzymać. Peron po lewej stronie, zaraz klawisz I. Dziewiątką możemy trochę zluzować hamulec. I teraz za 7 sekund backspace, czyli sygnał dźwiękowy, literka O, dziewiątką luzujemy do końca i plusikiem na klawiaturze numerycznej rozpędzamy nasz skład do 100. No, prędzej będzie ograniczenie niż ten skład się rozpędzi do 90. No i co? Katowice Zawodzie za 2,5 km. No, krótka trasa dzisiaj. Żółte światło już widzimy. Za kilometr. Za kilometr czerwone światło dostałem. Możemy już troszkę przyhamować. No, jak widzimy, pokrywa się to ze stacją. Katowice z Zawodzie. Jeszcze przejazd kolejowy przez samą stację.
rozpędźmy. Zbyt pochopnie. Wyhamowaliśmy. ...300 metrów. I już możemy. Prąd na 0. I hamować. Klawisz I, peron z lewej strony jest, dlatego I. To jest otwieranie drzwi. Trochę możemy 9 zluzować. I literka, i backspace, literka O będzie za chwilę. Literka O. Odpuszczamy hamulec. No i Katowice. Przed nami. No, pośpieszyłem się, jak widzimy. Sygnalizator czerwony ponownie przed nami. Jakoś tam nie będę się... O, jednak. Już żółty. No, musi coś przed nami jechać i też po prostu nie być zachowana strefa, odpowiedni dystans. I dlatego taką dyskotekę mamy dzisiaj na sygnalizatorach. A w ogóle w sygnalizatorach czy semaforach, czy obie nazwy są poprawne? Poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli macie wiedzę w tym temacie. No, standardowo 40 przed Katowicami. Najpierw 70, później 40. No, już widzimy. Powoli budynki dworcowe w Katowicach. Możemy trochę podkręcić tempo do 40. 23 minuty opóźnienia. Nie musimy dokładać od siebie. Mamy tą 40. No i dojeżdżamy powoli do stacji końcowej. No, do Załęża raczej nie dojedziemy. I czerwony sygnalizator. Już dawno w Katowicach nie byłem na dworcu. No ciekawe jak to dzisiaj wygląda.
Za moich czasów dworzec w Katowicach nie prezentował się najlepiej. No ale był remont bodajże w okolicach Euro. Czyli Mistrzostw Europy w piłce nożnej. No i powstała tam chyba galeria też jakaś handlowa i cały budynek został gdzieś poprawiony trochę jego wygląd. No, mam nadzieję, że nadarzy się okazja i odwiedzę ponownie dworzec w Katowicach. Backspace, literka O, zamykamy drzwi. 9 luzujemy hamulec do końca na 0% i jedziemy plusikiem. Spacją zbijamy czuwak i rozpędzamy się do tych 40. No tnie jakoś dzisiaj te Katowice. Z reguły przy Warszawie mi przycinało, a dzisiaj widać, jest to bardziej problem nie ze sprzętem, tylko z siecią, czyli w sensie z prędkością połączenia internetowego lub z samych jakichś tam problemów na serwerze. O, zaraz 90, jak tylko nasz skład, końcówka naszego składu przejedzie przy tej tabliczce, czyli 64 metry później. Mamy 120 ton, przypominam, 64 metry i teoretycznie jedziemy w kierunku Katowic, za stacji Katowice-Załęży. No ale nie sądzę, żeby nam się udało. To już powinna być ta 90. Też bardzo ciekawe. Było oznaczenie, tabliczka 90, ale nadal 40. 33 minuty, scenariusz zakończony sukcesem. Być może by był trochę krótszy, gdyby nie sygnalizatory. 13 km raptem przejechaliśmy, no średnia słaba. 13 km, 33 minuty. No, energia pobrana 82. No, ciekawe jak autorzy gry to naliczają, jakie mieli, z jakich wzorów to wyznaczają takie coś. Dzisiaj udało się bezbłędnie. No, dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych moich produkcji. Trzymajcie się.